powiedział, że idę z takiego jasnego kościoła do ciemnej celi. Serdecznie witam tych, z którymi się w tym momencie spotykam. Mam powiedzieć o kapłaństwie, w moim kapłaństwie, o moim postrzeganiu kapłaństwa. Tak chyba chcę zrobić takie 3 kroki, żeby jakoś je pokazać. Więc pierwszy krok to jest ten moment, kiedy moje pierwsze wyobrażenie kapłaństwa łączyło się z moim doświadczeniem mojej wioski rodzinnej. Proboszcz, mój brat, który jest księdzem. To wszystko tak jakby pięknie kwitło, miejsce bezpieczne i gdzieś ta inspiracja też, która się w moim życiu pojawiła, to był ksiądz Jan Maria Vianney, święty proboszcz z Ars i jakby kiedy myślałem, że chcę być księdzem, to myślałem, że chcę być takim Janem Marią Vianneyem. To było moje wyobrażenie, które przyniosłem przez święcenia, przez prymicję, a później moja pierwsza parafia to był Kluczbork, to była parafia wielkomiejska. Była nas grupa wikarych. No i to było odkrywanie czegoś zupełnie nowego. Ja, taki chłopak ze wsi, zobaczyłem miasto z tymi różnymi wymiarami takiego dynamizmu, młodzież, dzieci. Ale też myślę, takie ważne w moim życiu doświadczenie osób niepełnosprawnych. To było pierwsze moje doświadczenie. Nie wiedziałem w ogóle tak w realu, że istnieją osoby, które są niepełnosprawne i też jednocześnie odkrywałem ludzi, którzy potrafią się tymi ludźmi zaopiekować. To taki był zachwyt, więc coś, co jest trudne i odpowiedź na to w postaci dobra. I to było takie moje doświadczenie tej parafii, kościoła. No później stałem się kapłanem więziennym tam w Kluczborku i też niesiony takim entuzjazmem młodych ludzi, żeśmy zaczęli do tego więzienia chodzić. Myślę, że przynosi taką dużą porcję nadziei i wtedy, kiedy opuszczałem Kluczbork, to ksiądz proboszcz, wtedy już świętej pamięci, dzisiaj powiedział, że idę z takiego jasnego kościoła do ciemnej celi. To też jakby pewne wyobrażenie sobą poniosłem i zacząłem odkrywać taki świat, który dla mnie był zupełnie światem nieznanym. Świat ludzi, którzy są zupełnie innej bajki, świat, którego ja wtedy zupełnie nie rozumiałem. Mogę powiedzieć, że po 22 latach bycia kapłanem więziennym chyba dzisiaj mam świadomość tego, jak mało wiem. Wtedy wydawało mi się, że kilka takich ruchów duszpasterskich i, że tak powiem, sytuacja będzie opanowana. Tam też, będąc księdzem w więzieniu, doświadczyłem zjawiska bezdomności, czyli tego, że człowiek wychodzi i nie wie, dokąd idzie. I to był taki też ważny moment w moim kapłaństwie, ponieważ jakoś tak czułem w obowiązku się, że mam tym ludziom pomóc, w jakiś sposób stanąć obok nich, blisko i to się spotkało z taką myślą, żeby otworzyć dom dla osób, które są bezdomne. No i to był taki trudny moment w moim życiu, ponieważ do tej pory, gdziekolwiek się nie pojawiałem, tam wszędzie byłem witany, zapraszany, a tu pierwszy raz w życiu poczułem się intruzem, czyli kimś, kto, ludzie mówią, wiesz co, najlepiej jakbyś tutaj nie przyszedł z tymi ludźmi i to było takie trudne doświadczenie i myślę, że od tego momentu tak próbuję oscylować pomiędzy tymi dwoma światami, światem ludzi takich wykluczonych, światem, którego ja nie rozumiem, bo tak naprawdę gdybym się miał zamienić, gdybym powiedział, wkładam moje dzieciństwo w tamto dzieciństwo. Mam w pamięci takie zdanie, chyba Tomek, taki więzień sprzed tygodnia, mnie wzruszyło to, że on to pamiętał, że ja kiedyś dzielił się takim swoim spostrzeżeniem, że miałem 23 lata, jechałem na rowerze nad morze i wtedy w Gdańsku, Oliwie, spotkałem po raz pierwszy kobietę pijaną. Dla mnie to było zjawisko, to jakbym ufolutka zobaczył.
A ten Tomek powiedział: proszę księdza, ja takie widziałem, odkąd pamiętam. I ja widzę w tym momencie te dwa światy, no i doświadczam piękna Kościoła, powszechnego Kościoła. Ja jako chłopak z wioski, no mój Kościół to była moja wioska. W tym momencie mam takie bardzo mocne kontakty. Ja mam tego świadomość, że wszystkie mi zorganizował Pan Jezus i że jak spotykam ludzi w więzieniu i widzę, że oni czasami są bardzo samotni, no to jakby z jednej strony próbuję im pomóc, a z drugiej strony mam tą świadomość, że Pan Bóg mi tak bardzo dużo podarował. No i że chyba chcę, tak to czuję na chwilę obecną, nie wiem jak to będzie za jakiś czas, żebym wchodził w ten świat i próbował do Pana Boga tych ludzi przyprowadzać. To taka moja podróż i takie wyobrażenie kapłaństwa, które ciągle się jakoś dokonuje.